Dostałam zamówienie na pudełko z piórkiem. Środek lata, piękna pogoda. Co tutaj zrobić, żeby się nie narobić, ale żeby wyszło całkiem ładnie? Po prostu trzeba znaleźć bardzo ładną grafikę i śliczny obrazek. Tak śliczny, przy którym trzeba uważać, żeby go nie popsuć naszym nadmiarem inwencji twórczej. Więc dziś zapraszam na minimalizm, który Wam zajmie najwyżej jedno popołudnie. No chyba, że człowieka talent męczy, że na jednym popołudniu nie można skończyć i trzeba coś dorobić. I w ramach tego dorabiania zrobiłam piórka z masy super lekkiej. Film wyszedł na 5 minut, a ja nie mam o czym gadać, bo tylko przykleiłam serwetkę, pochlapałam dół, no i na końcu jeszcze dorobiłam te piórka. Najwięcej czasu zajęło mi zastanawianie się, jak przykleić serwetkę. Czy piórka mają lecieć wzdłuż, czy w poprzek? Wzdłuż, czy w poprzek? No dobra, przyklejam bezzmarszczkowo. Potrzebna jest koszulka do dokumentów, karta kredytowa oraz klej do dekupażu. Najlepiej gęsty klej. Czemu gęsty? Bo jeżeli użyjemy dużo rzadkiego kleju, to on przelezie przez serwetkę i przyklei się do koszulki. I wtedy, gdy ściągamy koszulkę po wygładzeniu serwetki, to okazuje się, że nasza serwetka jest przyklejona do koszulki, a nie do pudełka. Powstaje nam wtedy wielka serwetkowa dziura, trzeba zmyć całość i serwetkę przykleić jeszcze raz. Natychmiast po ściągnięciu koszulki, czyli jeszcze na mokro, na serwetkę nakładam cieniutką warstwę kleju. Też dobrze, żeby klej nie był za rzadki, bo rzadki klej powoduje, że robią nam się bąble. Jak tak siebie słucham, to mam wrażenie, że Was straszę, ale tych wypadków przy pracy nie jest wiele, one zdarzają się bardzo rzadko, ale serwetka dzięki takiej technice przyklejona jest żyleta. Gdy wszystko wyschnie, tylko jeden raz pokrywam lakierem akrylowym matowym. A teraz nadchodzi czas na pot i łzy, czyli dorabianie idealnej farby do pudełka. Tutaj u Was w filmie wygląda, że robię to w kilka sekund, ale nieprawda. Często mieszam i mieszam, żeby ta farba była idealna. I myślę, że tym razem całkiem dobrze się udało. Suszę farbę i będzie chlapanie, ale bardzo mi zależy, żeby pochlapany był tylko dół pudełka. Nie ma co liczyć na łód szczęścia, bo jeżeli chcę, żeby pochlapany był dół, to znaczy, że będzie pochlapane wszystko łącznie z moimi ciuchami, więc na wszelki wypadek zaklejam to, co nie ma być dotknięte farbą. Dół chlapię w dwóch kolorach, w tym, który dorobiłam, oraz drugi przelot chlapaniem, troszkę jaśniejszy. Dodałam trochę białego, żeby to chlapanie było dwukolorowe. Prawdę mówiąc, gdyby to dorobienie farby wyszło mi kiepsko, to chyba także pochlapałabym górę, żeby wszystko do siebie pasowało. Ale uważam, że z kolorem trafiłam w punkt, więc z góry nie ma co chlapać. Niech już tak zostanie. Ona i tak ma mnóstwo kolorów i jakichś tam dodatków. Piękna jest sama w sobie. Pudełko właściwie jest już gotowe. Czeka tylko na przyklejenie piórek, które wycisnę w foremce silikonowej, a używam do tego glinki super lekkiej. Zaczynam od tego, że foremkę opruszyłam mąką kartoflaną. Dzięki temu glinka nie lepi mi się do foremki i bez problemu wyciągam z niej każdy kształt. Przed malowaniem wyciski muszę porządnie wysuszyć, bo gdy zacznę malować niedosuszoną glinkę, to ona się po prostu rozjedzie, dostanie wody i się tak paskudnie rozklapie. Wtedy wszystko jest do wyrzucenia. Piórka pomalowałam, ale człowieka jeszcze troszkę talent męczy. Coś by jeszcze dodał do tego wszystkiego. Potrzeba albo nie, ale piórka leciutko nabłyszczam. Bardzo lubię łączyć błysk z matem. Wtedy mat jest bardziej matowy, a błysk bardziej błyszczący. No i jeszcze chciałam dodać jakiś sznurek i jeszcze pomalować koraliki, ale pomyślałam, że najważniejsze, żeby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i powiedziałam dosyć. Przyklejam piórka i wszystko gotowe. I w ten sposób moje minimalistyczne pudełko z piórkami na jedno popołudnie jest gotowe. Śliczna serwetka, podobała mi się od zawsze, ale nigdy nie miałam okazji, żeby z niej skorzystać. Mam nadzieję, że pudełeczko Wam się podoba. Jak zwykle wszystkie informacje, jakich używałam materiałów i linki do nich znajdziecie w opisie wideo. Do zobaczenia.